A to co to jest? To jest kamera, żeby od góry robić? Dzień dobry. Szymon tu się pyta, co tutaj wisi nad stołem. Tak, tam jest kamera. Cześć Szymon. Cześć. Kto nie wie, to jest Szymon, młodszy mój synek, kochany synek. Słuchajcie, bez żartów, dzisiaj zajmujemy się kolejnym laserem. Składałeś już jakieś lasery, czy Nie wiem. drukarki były, Nie nie? pamiętam. Drukarki były. Były. Więc generalnie laser, można powiedzieć, że jest chyba trochę prostszy w konstrukcji, bo porusza się tylko poziomo, nie jeździ w górę. Czy są takie modele, które jeżdżą, ale dobra. Rozpakowuj, Szymon, i zaraz będziemy opowiadać, co tutaj mamy. To już rozpakowane. S30 Pro Max. Model na wypasie, sami zobaczycie. Sami zobaczycie. Nie wiem, czy to... Mam nadzieję, że to jest to... Poczekaj. Chyba do góry nogami mamy. Dobra. Do góry nogami wszystko by nam się wysypywało. No, dobra. To tutaj musisz jakimś nożykiem się posłużyć. Ma gdzieś coś jak coś? No masz tutaj te kosy porządne, tylko uważaj. Delikatnie, nie za głęboko, żebyśmy tam nie pocięli czegoś w środku. To będzie laser, który już można powiedzieć jest jednym z mocniejszych, bo to będzie 4-diodowa głowica, czyli coś ciekawego. Coś ciekawego i będzie można ciąć dość grube materiały, ale też będzie można poruszać się dość szybko. Tak jest, czyli Sculptfun S30. Instrukcja. To nam się przyda, bo lasery generalnie przychodzą w drobnym akso rozłożone, ponieważ zobaczcie, jak wygląda to pudełko, a kiedy to poskładamy, no to pudło by musiało być dużo większe, żeby to bezpiecznie... O jasny gwint. Dobra, to już muszę wam pokazać. Okay, daj. Tam gdzieś auty, żebyśmy mieli tu miejsce na kolejne rzeczy. Już wam pokazuję głowicę, bo to jest kawał sprzętu. Te 4-diodowe, zobaczcie sami. Jest wielka głowica. Jest air nozzle stalowy. Jest wielkie chłodzenie. Niezły czadzik. To mi się podoba, jak jest zrobione. No i dobra, to sobie wyciągniemy. Szymon, położymy tutaj wszystko i zaraz będziemy patrzeć. No, rzuć. Przyda nam się instrukcja, to na pewno. Dobra, możesz wyciągać śmiało. Generalnie można powiedzieć, że budowa tych laserów jest dość podobna wszystkich. Różnią się minimalnie akcesoriami, typem montażu, typem profili. Mamy też zielone okulary oczywiście, ochronne. Pamiętajcie, te lasery to nie są zabawki. Z tym trzeba naprawdę uważać, uwierzcie mi. Potrafi to zrobić krzywdę. A więc tradycyjnie zbliżenie na stół, puszczamy muzyczkę, Szymon zasuwa, ja nawijam. Dobra, bierzemy się do pracy.
To będę mógł jeszcze coś, żeby napisało? Tak. Słuchajcie, Szymona to lekko wciągnęło. Oprócz tego, że... Na pewno. Jak nie? Oprócz tego, że mówi, że strasznie śmierdzi. Co myślisz, Szymon, o tej maszynie? Może być bardzo pomocna, przydatna. W jakich materiałach byś chciał na przykład popróbować? Co można byłoby ciąć albo na czym rysować? Drewno, papier, kartony. Tak. Ta pianka, nie wiem, ale to No, chyba się no, może... no. Nie wiem. Wiesz, że można nawet na ciastku narysować? Sobie, wiesz, wygrawerować jakieś tam inicjały. A o składaniu coś. Co myślisz? Łatwo wszystko. Boksy i te mini zamknięcia, wszystko było ponumerowane, żeby było łatwo. Tak jest. Mogę wyłączyć na razie, czy coś jeszcze będziesz może robił? włączyć. Będzie trochę ciszej. Tu jest duży wentylator i on tak naprawdę schładza tą wielką głowicę. To, co Szymon powiedział jeszcze właśnie z montażem, że te wszystkie woreczki były opisane. Krok pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jak najbardziej na plus według mnie. Ja tych maszyn się naskładałem tyle i tutaj nie było absolutnie żadnych problemów. Dla mnie również super istotną rzeczą, słuchajcie, w tej maszynie jest to, że jest to zrobione na takich zwykłych profilach i te profile jesteście w stanie dostać w każdym sklepie. Powiększacie sobie pole w jedną i w drugą stronę dowolnie, jak chcecie. To jest genialna rzecz. Robiliśmy oczywiście próby sobie tutaj na szybko. Robi robotę. No, te 4 diody robią robotę. Problemy jakieś mieliśmy tutaj? No coś jak za wolno to spali, ale żadnych problemów nie. No Nie właśnie. było. I to mnie cieszy. Bo czasami się zdarzają, słuchajcie, maszyny, że coś robimy, poskładamy to wszystko i nagle, kurde, tu nie chodzi. Albo tutaj jakiś przewód nie wiemy, gdzie podłączyć. Instrukcja jest banalna. Ile czasu to robiliśmy? 50 minut max. 50 minut około samej budowy. Podłączenie, Lightburn i tak dalej, to wszystko miało, to jest parę minut i wszystko śmiga. Także Szymon, dziękuję bardzo za pomoc. Oczywiście. Tam jeszcze 6 kartonów leży z kolejnymi maszynami, więc zapraszam Cię serdecznie. Na pewno przyjdę, pojawię się. Tak jest. A ja za chwilę oczywiście nastawię takie testy kolejne i pokażę Wam efekty pracy. Dzięki jeszcze raz. Do widzenia, żegnam. Jestem już z Wami. Laser obróciłem specjalnie w tą stronę, żeby pokazać Wam jeszcze profil liniowy. Tutaj jest 15 zastosowana. Wydaje mi się, że niewiele tych tanich chińskich laserów jest zbudowanych właśnie na profilach liniowych. Raczej bazują wszystkie maszyny na kółkach poliamidowych albo na kółkach stalowych. Jeszcze taki laser spotkałem. Dobra, to mogę na razie wrócić z powrotem i teraz testy. Oczywiście tych testów zrobiłem dość sporo i muszę Wam powiedzieć, że zaspoileruję, ale jest to naprawdę niesamowita maszyna. Dobrze, zacznijmy w takim razie od tego, czyli od tej ramki. Zwróćcie uwagę na to miejsce. Ile tych kratek jest przeciętych, to już pokazuje moc tego lasera, bo robi to naprawdę niezłe wrażenie. To jest 3 mm HDF-ka, idzie w tym jak burza. Dobra, a tutaj jeszcze kolor biały, bo oczywiście to może tak zrobimy. Zobaczcie też tutaj te okienka, co jest przecięte na wylot. W kolorze białym oczywiście wiązka się troszeczkę odbija, ale trzeba uważać, słuchajcie, ponieważ przy tych polach, jak widać, no tutaj ostro się dymi, tam już trzeba mieć po prostu uwagę na ten laser, bo bardzo, bardzo głęboko tam się to wszystko wżera i idzie sporo dymu i ognia. Test kolejny to tym razem grawer. Czyli tutaj mamy sklejkę, prędkość 5000, moc 100,
efekt bardzo, bardzo dobry, ale poszedłem dalej. Skoro mówię, na 5000 wychodzi to dobrze, no to tutaj mamy, słuchajcie, 10 000 i bardzo dobrze to wyszło. 10 000 na 100. Dobrze, to w takim razie mówię, skoro widzę, że ten laser naprawdę ma dużą moc, to słuchajcie, tym razem stal nierdzewna. I teraz tak, tutaj mam prędkość 100, tutaj 500, tutaj 1000. I jest różnica między tym na przykład a tym, ale to wszystko wygląda bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I muszę przyznać, że to jest chyba pierwszy taki laser, który posiadam, który przy 1000 czy prędkości 1000 daje tak mocny rysunek. No oczywiście jest to nieścieralne absolutnie, bo jest to jakby już zrobione troszeczkę w głąb materiału. Dobra, no to w takim razie mówię, jedziemy z cięciem. I tutaj również mam dla Was bardzo dobre wiadomości. Proszę bardzo, drewno lite. Nie będziemy tutaj, słuchajcie, jakichś cieniutkich sklejek ciąć, bo drewno wydaje mi się, że ciekawszym materiałem jest. I tutaj mamy 100 na 100 i grubość już bierzemy sobie suwmiarkę. Proszę bardzo. Ponad 10 mm, prawie 11 i to jest cięte na raz. Na raz, słuchajcie. Jedziemy dalej. Skoro to jest akurat lipa. Część z Was wie, że lipa jest miękkim materiałem, no więc użyjemy sobie, słuchajcie, dębinę. Dębina również prawie 11 mm. No, 11 można powiedzieć. I tutaj mamy zrobione to na 2 przejścia, czyli 100 na 100 na 2 przejścia. Dębinę jesteśmy w stanie przepalić. To już mi dało do myślenia, że słuchajcie, ta wiązka jest naprawdę super, super cienka i dzięki temu, że ten fokus jest naprawdę bardzo, bardzo mały, można z tym laserem podziałać dalej. No to słuchajcie, bierzemy coś grubszego.
ponad 20 mm. I tutaj mamy dwie próby zrobiłem. Przejście dwa przejścia, a tutaj są 3 przejścia. I 3 przejścia, tada, pięknie przeszło. Nie ma jakichś strasznie dużych przepaleń. Już wam pokazuję grubość, żeby nie było. 20 mm, sosna, czy też świerk. I słuchajcie, jesteśmy w stanie palić to. Czyli na 3 przejścia taka grubość materiału jest do zrobienia. Idziemy dalej, słuchajcie. Skoro mówię, że kurde, podziałamy dalej, to wziąłem sosnę o grubości 42 mm. Mówię, no to jak jeszcze to przepali, to po prostu tutaj padnę. I zrobiłem taką próbę, zobaczcie. Tak to wyglądało. Nie mam tutaj, kurczę, jak tego pokazać, żeby kamera... O, dobra, teraz będzie ok. I zobaczcie, dokąd to przeszło. Więc przeciąłem to, żeby zobaczyć faktycznie, jak głęboko laser sięga. Tutaj było zrobione na 6 przejść. I jesteśmy w granicach 30 mm na głębokość. Można byłoby, słuchajcie, jechać jeszcze więcej, może by się udało, ale wydaje mi się, że to po prostu już traci sens, bo nie jesteśmy w stanie tutaj zejść ogniskową idealnie w dół. Trzeba pamiętać, że ten fokus, wiadomo, że jest szerszy na górze, później on się zwęża i tak naprawdę idealny fokus mamy w tym miejscu. I żeby lepiej to zrobić, to trzeba byłoby fokus nastawić na przykład w połowie, tak? Czyli ta wiązka, powiedzmy, że tutaj byłaby w ten sposób poprowadzona, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ air nozzle jedzie tuż nad materiałem, dosłownie tam parę milimetrów, więc te parę milimetrów jeszcze jesteśmy w stanie zejść, ale nie więcej. A tutaj trzeba byłoby zejść z 20 mm, żeby złapać ostrość na środku materiału. No więc z tym już przesadziłem, nie? Ale pozostałe materiały idzie to po prostu niesamowicie. Więc działa to bardzo sprawnie. Świetną rzeczą również jest to, że w końcu jest sterowany właśnie kompresor i doskonale, słuchajcie, jesteśmy w stanie grawerować bez użycia powietrza, a później wycinać z użyciem powietrza. I to jest świetne rozwiązanie, bo normalnie niestety trzeba jakby ciągle kontrolować tą maszynę, stać nad nią, skończył grawerę, odpalamy nadmuch, żeby ciąć. Może tutaj jeszcze wam pokażę właśnie, tu będzie widać, zobaczcie, zaraz patrzę. O, tutaj, proszę bardzo, tutaj jest to doskonale widoczne. Tutaj nie ma nadmuchu w ogóle, a tutaj ten nadmuch się pojawia. Zobaczcie na te linie, jak są okopcone, a tutaj jak są idealnie czyściutkie. Więc dobrze jest, jak mamy kontrolę nad kompresorem, możemy sobie to programowo po prostu wyłączać. Podsumowanie? Myślę, że te prace naprawdę robią wrażenie i mówią same przez się, więc kawał sprzętu. Pamiętajcie tylko, żeby nie zostawiać tego typu maszyn bez nadzoru. Tutaj oczywiście jest informacja, ale ostrzegam, słuchajcie, widząc tak okopcone rzeczy, tam się pojawia już żywy ogień i po prostu trzeba nad tym móc w razie czego zapanować i ugasić to, wyłączyć maszynę. Dziękuję. Link do Sculpfana S30 Max w opisie tego filmu. Zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, cześć.